Dzięki uprzejmości firmy Banggood otrzymałem do testów Toto silniki Racestar BR 2006. Są to silniki dedykowane pod śmigła 4-calowe i zasilanie z pakietów 2-4S. Ze względu na fakt, iż mają one 2400 obrotów na minutę na volt i tak jak powiedziałem, są dedykowane pod śmigła 4-calowe, prawdopodobnie najlepiej sprawdzą się w multirotorach o rozstawie silników około 180 mm, 180 do 200 mm, bo później wchodzimy w śmigła 5-calowe. Natomiast producent upiera się, iż będą one dobre aż do 250 mm rozstawu silników, co akurat według mnie jest bzdurą i w takim wypadku lepiej zainwestować w silniki serii 2205, bo tam już wchodzimy w śmigła 5, a nawet i 6-calowe. Zanim przejdziemy do mierzenia i ważenia tych silników, warto dodać, iż jest to konstrukcja budżetowa, bo silnik kosztuje około $5 za sztukę, więc silniki te potencjalnie mogą być dobrym wyborem, kiedy budujemy naszą pierwszą platformę albo budujemy quadrocopter do obijania po krzakach, no bo w takim wypadku nie będzie nam ich aż tak bardzo szkoda i będziemy mogli tanio wymienić je na nowe sztuki. Jako że jest to rozmiar 20.06, mają one 25 mm średnicy, 18 mm wysokości, a otwory montażowe M3 to standardowe 19 mm oraz 16 mm. Warto tutaj dodać, że tak jak większość konstrukcji na rynku, mogą być one montowane na płaskim ramieniu bez otworu pod wał, bo są tutaj schowane na płasko, nie wystaje. Mocowanie śmigła 5 mm, a nakrętka to aluminiowa nakrętka samohamowna, również M5. Przewody są silikonowe, jest to AWG 22 i mają około 60 mm, 65 mm długości. Tak jak widać, silnik waży 25 gram, a w opakowaniu, które przychodzi do nas, mamy oprócz tego komplet śrubek, a dokładnie 2 komplety śrubek o 2 różnych długościach, zależnie od tego, na jak grubym ramieniu chcemy go zainstalować. Na stronie tych silników mamy informacje o ciągu, jaki one generują dla śmigła 40×45 oraz 40×40 i zasilania 11,1 V albo 14,8 V. Jest to od 330 do 550 gramów ciągu i moc od 108 do 243 W. Natomiast moje wyniki możecie zobaczyć na filmiku, który teraz Wam się tutaj wyświetla, i zapraszam do zapoznania się również z tym materiałem. Ja już zdążyłem rozebrać jeden z tych silników i ze względu na fakt, iż są one całkiem dobrze wykonane i bardzo ładnie nawinięte jak na silniki o tej cenie, myślę, że istnieje spora szansa, iż sam silnik przeżyje łożyska, które są w nich zainstalowane, więc jeżeli ktoś chciałby je wymienić, możemy tutaj również podać wymiary. Są to łożyska 8 na 4 mm. Natomiast ośka zainstalowana w środku ma 3 mm i jest to ostatni wymiar, jakiego będziemy potrzebowali, jeżeli będziemy chcieli wymienić łożyska. Oprócz tego zdążyłem już przetestować te silniki za pomocą akcelerometru i dzięki temu, iż jak widać są one wyważane w fabryce, nie odbiegają swoim wyważeniem od silników z wyższej półki, co również bardzo mnie cieszy. Teraz będę zabierał się za mocowanie tych silników do mojego quadrocoptera i na pewno później podzielę się wrażeniami już z lotu. Natomiast Was zapraszam do obejrzenia wspomnianego już wcześniej filmiku z pomiarów ciągu. I jeśli spodobała Wam się moja recenzja, do subskrybowania mojego kanału.